Kochani, jestem na lotnisku i kupiłam bilet tylko w jedną stronę. Lecimy do Portugalii. Dzień dobry, zaczynamy dzień drugi zwiedzania Porto. To jest Pacho. Ten hostel jest w ogóle taki ładny. Już miałam zakręcony poranek. Najpierw ktoś mi ukradł jogurt z lodówki, po który wczoraj specjalnie szłam do sklepu, żeby mieć do owsianki, więc byłam taka zła rano. Później już się zestresowałam, że zapomniałam leków zabrać ze sobą z Polski, takich, które biorę codziennie. Ale znalazłam całe szczęście, więc sytuacja opanowana. Pakuję się i przyszedł gościu, który pracuje w tym hostelu i takim łamanym portugalsko-angielskim powiedział mi, że jestem śliczna i dostałam od niego inne dłonie. Teraz idziemy zwiedzać Porto. Outfit of the day. Moja ulubiona spódnica, po prostu na wszystkie wyjazdy ją zabieram. Rozpoczynamy zwiedzanie. W ogóle nie zaskoczę was tutaj, ale bukowałam ten trip bardzo spontanicznie. Ludzie, którzy mnie znają, to na pewno właśnie tutaj się nie zdziwią. Hostel zabukowałam dosłownie tego samego dnia, co miałam lot, tylko po prostu wzięłam jakikolwiek, żeby mieć gdzie spać. I jestem w samym centrum. Wszystkie atrakcje są na piechotę dosłownie 10 minut max, więc super, bo nie muszę nigdzie jeździć i wszystko jest blisko. Punkt drugi, czyli dzisiaj mój ulubiony punkt zwiedzania każdego miasta. Idziemy do lokalnej kawiarni i spróbować słynnych pastel de nata. I za 2 minuty będziemy na miejscu i to już taka idealna pora na kawkę teraz. Let's go! Mega turystyczne to jest miasto. Wczoraj wieczorem też, mimo że w sumie był poniedziałek, to wszędzie na ulicach po prostu tłumy, ale jest przyjemnie i tak mimo wszystko. Słuchajcie, mamy to. Our baby looks like this. Jeszcze nigdy tego nie jadłam, więc totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Wziąłem jeszcze sobie kapuczynkę. Mega dobre. To jest takie jakby ciasto francuskie. W środku jest pudding i jest takie przypalone od góry. Mega mi smakuje. W ogóle kocham słodkie rzeczy, więc no. Słuchajcie, jak na razie wrażenia z Porto takie, że jest mega turystycznie. Wczoraj wieczorem też zaskoczyło mnie to, że wszędzie po prostu na ulicach była jakaś muzyka na żywo. I to był taki fajny klimacik, zwłaszcza wczoraj wieczorem jak przyjechałam, to właśnie tak jakoś mega mnie to uderzyło. No i oczywiście jest ciepło, bo przyleciałam tutaj z Polski, w której było, ile było stopni? No nie wiem, z 8. I deszcz i zimno, a tutaj jest 20, chyba 4 stopnie. Ja normalnie chodzę na krótki rękawek, więc to jest najlepszy aspekt tego wyjazdu. Nieważne, że ja Portugalię zobaczę, po prostu to, że złapię trochę słońca, to mi wystarczy. Z góry was przepraszam za mój głos w tym vlogu, bo jestem jeszcze chora, mam totalny katar. I po prostu wszystko mam zapchane. Jakimś cudem przetrwałam lot wczorajszy. Nie wiem, jak ktoś z was leciał kiedyś samolotem z zatkanymi zatokami, z katarem, z płynem zbierającym się w uszach, to zna mój ból, ale no niestety jest jak jest. Lepiej zdrowieć w Portugalii niż w smutnej Polsce, prawda? Więc chociaż tyle na plus. Może tego nie słychać, nie wiem, ale ja czuję, że brzmię po prostu jakiś alkoholik z takim głosem zdartym. No. Dobra, teraz was trochę zaskoczę, ale kolejnym punktem na naszej trasie zwiedzania Porto będzie
dworzec kolejowy, ale widziałam, że jest mega ładny. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwiedzaliście jakieś dworce kolejowe w jakimkolwiek mieście. Ten podobno zaskakuje, więc zaraz zobaczymy. Tutaj w ogóle w Porto będziemy mieli dużo takich nietypowych miejsc do zwiedzania, bo na przykład po tym dworcu zabiorę Was do Maka, ale podobno to też jest jakiś wyjątkowy mak, więc tak, jedźmy na dworzec. Jeszcze kolejne spostrzeżenie o Porto to jest to, że ciągle po prostu idziemy w górę albo w dół. Słyszałam, że Lizbona też tak wygląda, nie byłam jeszcze w Lizbonie, ale na koniec będziemy w Lizbonie, więc też to sprawdzimy. Ciągle jest jakiś hike w górę albo zejście na dół, więc nie należy ufać temu, ile czasu pokazuje Ci Google Maps, żeby gdzieś wejść, bo jak masz się wdrapać gdzieś po takim pochyleniu, jak jest tutaj, pewnie nie zobaczycie, ale jest dosyć stromo, to na pewno zajmuje dłużej. No, powiem Wam, że dworzec robi niezłe wrażenie. Patrzcie. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, you catch you, I'll be waiting. Time after time. Idziemy teraz przez most na drugą stronę rzeki, trochę wieje, ale patrzcie jakie widoczki, pięknie jest. Krótka przerwa w parku na dzisiejsze zdobyczne rano Kinder Bueno. Mega mi się podoba Porto, bardzo fajny tu jest klimacik, wszyscy są tacy uśmiechnięci na ulicach, świeci słońce. Jestem mega wdzięczna za to, że mogę tu być i słuchajcie, taka myśl na dzisiaj. Nie wiem, czy podróżujecie solo, czy nie, czy jesteście z tych osób, co raczej się boją i wolą podróżować z kimś, albo po prostu myślą, że się zanudzą, jak będą podróżować samemu. Nie, to w ogóle bullshit. Ja się bawię najlepiej, jak podróżuję sama i to wcale nie dlatego, że nie mam ludzi, z którymi bym mogła podróżować, bo też bardzo często podróżuję z przyjaciółmi albo gdzieś, nie wiem, w jakiejś większej grupie albo z pojedynczymi osobami i to też jest super. Po prostu taka wolność z tego podróżowania solo jest niesamowita i nawet jeżeli masz super dobranych kompanów podróży, to i tak może być super, ale to nie jest moim zdaniem to samo. I tutaj po prostu ja w ogóle w trakcie tego wyjazdu wczoraj ja sobie tak przemyślałam sprawę, że kurde, ja zawsze jak gdzieś chodzę sama, to automatycznie po prostu to jest taki bezwarunkowy odruch trochę nawet już, że jak idę ulicą, to odpalam muzykę i wyłączam się w ogóle z tego świata takiego, który jest wokół mnie i słucham sobie muzy i wmawiałam sobie, w sensie tak myślałam, że to jest po to, żeby właśnie mniej się przebodźcować i tak mniej się żyło lepiej, ale teraz zauważyłam, że to chyba jednak nie jest do końca aż tak dobre i przez cały ten trip nie będę odpalać sobie muzyki, jak będę gdzieś chodzić sama. Będę słuchać, nie wiem, dźwięków ptaków, ludzi, którzy się śmieją wokół mnie, tego jak jakiś tramwaj przejeżdża, jakiś motor gdzieś 3 ulice dalej jedzie i tak to słychać. Jak, nie wiem, gdzieś z daleka ktoś śpiewa na ulicy i ja stwierdzę, okej, to może teraz czas po prostu skręcić w tamtą stronę i posiedzieć trochę, posłuchać, bo ktoś ładnie śpiewa, co nie? Albo, nie wiem, ktoś poprosi Cię o zrobienie zdjęcia, a ja tak to bym nie słyszała, bo słuchałam muzyki. I takie po prostu małe interakcje gdzieś tam dużo dają takiego poczucia właśnie, jak faktycznie się żyje w sumie w takim mieście. I
I to jest taki mój eksperyment teraz. Na razie pierwszy dzień to stosuję i naprawdę jak na razie czuję, że po prostu czuję się lepiej, czuję się nawet nie aż tak bardzo przebodźcowana. Wydaje mi się, jakbym po prostu chodziła i słuchała sobie muzy. Mimo że tutaj tych bodźców jest mega dużo dookoła, co chyba też się dzieje. Jednak wiecie, Portugalia to jest jeden z tych raczej głośniejszych narodów, w sensie ludzi, więc no tutaj tych bodźców jest mega dużo, ale mimo wszystko jak na razie czuję się tak dobrze, fajnie się wczułam w ten klimat i bardzo mi się podoba Portugalia, więc ja w ogóle tutaj przyjechałam jeszcze pod jednym jakby kątem, żeby sprawdzić ten kraj, ale to wam powiem kiedyś, jak to się spełni, bo ostatnio mam taką tendencję, żeby po prostu o wszystkich moich planach mówić znajomym. Mam dużo bliskich znajomych i zawsze nie zwracałam na to uwagi za bardzo, czym się dzielę, w sensie po prostu wszystkim się dzieliłam, co gdzieś tam było dla mnie ważne. I ostatnio dużo tych rzeczy gdzieś tam przez to, że no może nie przez to, że zaczęłam się tym dzielić, ale dzieliłam się jakimiś planami, a potem jednak nic z tego nie wychodziło. I z jednej strony było mi głupio przed nimi przyznać, że kurczę, no miałam fajny plan, ale gdzieś tam zawiodłam, albo ja, albo coś innego po prostu niezależnego ode mnie zawiodło i jednak tego planu nie zrealizuję. No trudno. Ale no wiecie, zawsze to jakiś element rozczarowania i gdzieś tam ludzie się po prostu pytają o te rzeczy, które się tam planowało, więc jeżeli coś nie wychodzi, to zawsze jest podwójnie smutno, jak jeszcze trzeba innym przekazać te smutne wieści, więc na razie się nie dzielę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale trzymajcie kciuki. Dużo osób się może domyślić w sumie, ale no, na razie nie zapeszamy. Wcinam batonika i lecimy dalej. Zwiedzać miasto. Dobra, słuchajcie, teraz przyszliśmy pod most i to jest chyba najbardziej popularny most tutaj, Porto. Patrzcie, jak on jest skonstruowany. Tutaj na dole jest kładka, po której przejeżdżają samochody, a na górze przechodzą sobie piesi i przejeżdżają tramwaje. Chyba nigdy jeszcze nie widziałam takiego mostu. I on był zaprojektowany przez gościa, który był uczniem Eiffla, czyli od tej słynnej wieży Eiffla z Paryża. Także jak się przyjrzycie, to w sumie widać podobieństwo w konstrukcji trochę. Ciekawostka na dziś. Matylda bawi i uczy. Słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać. Kupiłam magnes w kształcie pasztetyната, ale jest uroczy. Wczoraj widziałam takie za 5 euro albo 6 nawet, a ten kosztował 1 euro, więc myślę, że to jest deal życia. Słuchajcie, nadszedł ten moment, jak jedziecie do nowego kraju, to trzeba zobaczyć, co jest w maku, ale to nie jest taki zwykły mak. Patrzcie, już nawet wejście jest takie bardzo eleganckie. Dobra, wchodzimy do środka.
Byliście kiedyś w takim maku ładnym? Wygląda bardziej jak jakaś fancy restauracja niż jak McDonald's. Dobra, zobaczmy co mają ciekawego w menu. Na pewno na plus jest to, że jest dużo wege opcji. Dużo więcej niż w Polsce. Takie desery. Jest McFlurry Oreo. Kurde, jakbym nie była chora, to bym wzięła, ale nie wezmę. Z rozsądku. Ej, ale nie ma w ogóle nic z wołowiną, jest tylko chicken. Ciekawe w sumie. No przyznaję, mak bardzo ładny, ale czy był aż tak niesamowity, jak wszyscy polecali, żeby go zobaczyć? Nie wiem, ale na pewno odróżniał się od innych maków, w których byłam. Plus za to, że mieli wege menu. W Polsce dalej czekam na to, żeby były jakieś wege burgery albo cokolwiek pożywnego wege zamiast tylko frytek, także to na plus na pewno Portugalia. Jak będziecie za granicą, to zwiedzajcie McDonaldy dla samego po prostu experience'u, zobaczenia co mają w menu, bo w każdym kraju to się różni. No i co? Lecimy dalej. Już powoli będę wracać do mojego hostelu, bo zostawiłam tam rzeczy i powoli już będziemy jechać na autobus. Dworzec autobusowy jest jakieś pół godziny drogi stąd, więc muszę trochę wcześniej wyjechać, żeby jeszcze tam mieć zapas, bo nie wiem jak te autobusy tutaj jeżdżą. Chyba całkiem funkcjonalnie, ale no wiadomo, albo bardziej nie wiadomo jak to tam będzie. Ale nie mogę się spóźnić na kolejny autobus, którym pojadę gdzieś, ale to Wam powiem już później, jak będę jechać. Chodźcie, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda kuchnia w naszym hostelu, z której dzisiaj ktoś zabrał mi jogurt zostawiony w lodówce, ale jest bardzo fajnie. Wszystko jest, co trzeba. Fajne ławeczki. Ciekawe, czy mój sok jeszcze jest w lodówce. Jest. Zabieramy. O, ale chyba ktoś mi wypił, bo jest dużo mniej niż było wcześniej. No, ale trudno. Nie wiem w ogóle, jakby jakim trzeba być człowiekiem, żeby zabierać ludziom z lodówki w hostelach jedzenie. Ja już wczoraj po ten mój, jogurt szłam specjalnie do sklepu. Wyszłam wcześniej z jednego miejsca, żeby zdążyć pójść do sklepu, bo wszystkie sklepy się w ogóle zamykały 8-9. Kupiłam ten jogurt. W ogóle nie można było kupić żadnych takich pojedynczych jogurtów zapakowanych, tylko były jakieś 4-paki. Ja nie chciałam kupować 4-paków, chciałam kupić po prostu pojedynczy jogurt, więc wzięłam jakiś dowalony proteinowy jogurt. Zapłaciłam za niego 2 euro. Znaczy, wiadomo, to nie jest dużo pieniędzy, ale co? No jak ktoś mi zjadł. No trudno, napełniam wodę i lecimy stąd. Dobra, rzeczy odebrane. Kupiłam sobie focacci na wynos. Już strasznie przesiąkła torebka tłuszczem, więc awaryjne opakowanie z Kinder Bueno dało radę. Ścinam sobie, kupiłam focacci z mozzarellą i z pomidorami, chyba z guacamole i wyglądała dobrze. Jest to mój obiad i w ogóle dziwne strasznie, ale nie jestem w ogóle głodna na tym wyjeździe, jak na razie. I no w sumie fajnie, bo oszczędzę trochę pieniędzy, ale strasznie dziwna sytuacja, bo ja w ogóle uwielbiam jeść, a tutaj mi się nie chce jeść na razie nic. Więc zobaczymy jak później będzie, może tylko takie chwilowe przez to, że byłam chora, mam nadzieję. No, dopiero teraz zauważyłam, że nie miałam mikrofonu włączonego. Wcinam focaccię i zaraz lecimy na dworzec. Porto myślę, że będzie w topce moich miast, które odwiedziłam. Mega mi się podobało. W sumie przyjechałam tutaj tak totalnie na jolo, nie miałam żadnego planu, co ja chcę zobaczyć. Znaczy miałam, nie wiem, może dosłownie 2 miejsca, które widziałam już kiedyś dawno, że chcę zobaczyć, ale tak, żeby robić research przed tym wyjazdem, to nie robiłam nic, bo nie miałam na to ani energii, ani czasu, więc stwierdziłam, dobra, ogarniemy w hostelu, popytam ludzi, co tam zobaczyć i będziemy na tym bazować, ale ostatnio tak
myślałam sobie, że im więcej jeżdżę, to tym mniej mi się chce planować. Po prostu stwierdzam, dobra, zobaczymy jaki będzie flow, po prostu wtopię się w ludzi, którzy tutaj żyją, zgubię się w uliczkach gdzieś randomowych, totalnie nie wiedząc gdzie idę. I taki w sumie tryb zwiedzania też mi się mega podoba. Tak totalnie na luzie, bez żadnej spiny, że muszę odhaczyć kolejne miejsce, spiesząc się, nie wiem, bo coś się zaraz zamknie. No wiadomo, jak są jakieś takie mega top miejsca, no to wiadomo, że fajnie zobaczyć, ale tak wrzuciłam na luz i to coś pięknego, po prostu Dolce Vita, wersja portugalska, nie wiem, czy jest na to jakieś określenie, ale totalny luzik. Potrzebowałam tego, bo już byłam tak po prostu przebodźcowana ostatnio i tyle rzeczy się działo, że ja potrzebowałam tego ciepła, słońca i wrzucić na luz i zjeść dobre żarcie, więc tak, jak na razie idzie świetnie. Dobra, jadę już, zdążyłam na busa z przygodami, ale zdążyłam, przygody już zostawię dla siebie, bo po prostu szkoda gadać. Mamy pierwsze straty. W ogóle zostawiłam gdzieś, nie wiem gdzie, albo w autobusie poprzednim, albo gdzieś na stacji, albo nie mam pojęcia gdzie, ale zgubiłam moją butelkę Duffy z filtrem i jest mi mega smutno, bo jest pierwszy dzień w sumie wyjazdu, no dobra, drugi. I ja tą Duffy zawsze zabieram ze sobą wszędzie i to jest po prostu mój element każdej podróży i teraz nie będę miała do końca wyjazdu i nawet nie mam gdzie kupić, bo to jest polska produkcja, więc tutaj w ogóle nie sprzedają, ale nawet jakbym miała gdzie kupić, to jadę w miejsce, gdzie nie będzie w ogóle żadnego sklepu i będę tam przez tydzień, a więc i tak by nie było żadnej opcji. No niestety, straty, ale mogło być gorzej, nic innego nie zgubiłam, więc jest okej. Jedziemy, będę na miejscu jakoś około 22. Jedna dziewczyna, która też miała jechać tym autobusem, się spóźniła, w sensie jej poprzedni autobus się spóźnił i nie zdążyła na ten autobus, więc będziemy na nią czekać godzinę na miejscu. Próbowałam ubłagać po prostu kierowcę, żeby zaczekał chwilę i czekaliśmy 5 minut, ale powiedział, że dłużej nie poczeka. Był strasznie niemiły, ale też rozumiem, że jednak mają też pewnie z góry jakieś tam przepisy i mógłby dostać jakąś karę za to, więc trudno, poczekamy już. I co? Miałam wam powiedzieć, gdzie ja jadę, ale powiem wam jutro rano, bo już jestem taka po prostu zmęczona. Także potrzymam was jeszcze trochę w napięciu, ale będzie fajnie, obiecuję. Słuchajcie, było fajnie, ale w trakcie montażu tego filmu zobaczyłam, że on już trwa ponad 20 minut i stwierdziłam, że trzeba go podzielić na co najmniej 2 części. Także dziękuję, że dotrwaliście do końca tej pierwszej części i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie coś w komentarzu po sobie, czy w ogóle wam się dobrze oglądało ten film. Ja wiem, że on jest mega chaotyczny i ja się będę uczyć, okej? Ja się nauczę. Ale jak na razie, wiecie, to takie na przełamanie pierwszych lodów i tak się mówi? Przełamać pierwsze lody? Chyba tak. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się w drugiej części. Buziaki, pa!